zabierzemy cię do miasta, które już znasz. Ale jeszcze o tym nie wiesz. Wszystko zaczęło się, kiedy ten kot ugryzł mnie w mieście, w którym nie mieli szczepionek na wściekliznę. Więc wylądowaliśmy na miesiąc w Agadirze, w którym poznaliśmy nie tylko wielbłądy, ale też ich. Everything changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I go with Po 2 tygodniach spędzonych na przepięknych spotach w Agadirze padł szalony pomysł. Jedziemy na górską przygodę. Wyruszyliśmy więc naszą karawaną na 6 kamperów, 5 godzin w głąb lądu i podróżujemy sobie teraz razem po górach Atlas. Okulary swoje? Jesteśmy aktualnie w górach Atlas, w których łączą się dla nas bardzo surrealistyczne widoki. Na pierwszym planie mamy pomarańczową glebę i palmy, a na drugim gigantyczne ośnieżone góry. Tam je widać. Jakby tego było mało, to słuchajcie, wszędzie wokół nas są kryształy, co dokłada się do tej surrealistycznej wizji. Nie jesteśmy ekspertami, ale wiemy, że można tu znaleźć kwarce i ametysty. I zresztą mamy tutaj ekspertów od kryształów po naszej prawej stronie. Prawej? Tak, to jest prawa strona, zawsze mam problem. No i w tych cudownych okolicznościach i w cudownym towarzystwie postanowiliśmy zwiedzić pewne ciekawe miejsce. Nazywa się ono Aït Ben Haddou. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Dla nas najważniejsze w tym mieście będzie poczuć jego klimat i zobaczyć vibe. Fajnie będzie zobaczyć to miejsce na własne oczy, szczególnie, że oglądaliśmy już je wcześniej w produkcjach, takich jak na przykład Gra o Tron, Mumia czy Gladiator. W wielu miejscach możecie na pewno znaleźć ludzi, którzy dużo lepiej opowiedzą wam o historii tego miejsca, dlatego my nie będziemy tego robić. Wam pokażemy vibe. Chodź, Luna, chodź. Cześć, Karma. Siadacie z nami? Wyczytaliśmy też w internecie, że obecnie trwają tam przygotowania do nagrania nowej produkcji Christophera Nolana. Także kto wie, może spotkamy tam Toma Hollanda albo Zendaję. Zobaczymy. No, ale żeby w ogóle mieć szansę, to musimy się zebrać i wyjść, więc zbieramy się i lecimy. Lecimy. Co mówisz? Mówię, że udało się nam wyjść. Cała ekipa już się zebrała. Jest tylko 14:40. Mieliśmy w planach wyjść rano, więc myślę, że się udało. Tak, prawie. Więc musimy zejść do rzeki, w zasadzie do kanionu i przejść tym kanionem na drugą stronę, znaleźć wejście i będziemy wchodzić tą samą bramą co Daenerys. Zahaczyliśmy już jakieś 2, może 3 przeprawy przez wodę. Mamy kolejną, ale to już chyba jest ostatnia, bo jesteśmy blisko. Chciałam ubrać buty. Już mi się nie chce chodzić na bosaka. Jak się czujesz z tym wyjściem dzisiaj? Bardzo dobrze. Łzawią mi oczy, bo wieje, ale jest pięknie. Tutaj mamy miasto w ogóle gliniane, skalne, nie wiem. Czuję się trochę, jakbym była na innej planecie. Jest pięknie. Wydaje mi się, że przed tą piękną bramą tego miasta, która tutaj jest, którą chcieliśmy wejść, jest rozłożone metalowe, zielone ogrodzenie. Jakby tutaj Odyseja Christophera Nolana, więc trochę będziemy podglądać. Mamy nadzieję, że uda nam się coś podpatrzeć. No ale nie wejdziemy bramą, którą chcieliśmy wejść, którą wchodziła Daenerys. No nic, przejdziemy obok. Idziemy zobaczyć, bo ekipa już tam doszła i zobaczymy co jak. To jest definitywnie miejsce, które warto polecić. Już to widzę. W sensie sposób, w jaki to wszystko jest zbudowane, jest bardzo wyjątkowy. Jak sobie spojrzycie, widać tutaj drobinki słomy i tej gliny, kamyczków. I całe to miasto jest z tego zbudowane. To jest niesamowite, że to się w ogóle wszystko trzyma. Kojarzę jakąś informację o tym, że jest to ciężkie w utrzymaniu i trzeba to odbudowywać regularnie, dlatego że się od deszczu i tak dalej niszczy to wszystko. Ale no definitywnie coś bardzo wartego zobaczenia.
wiadomość, całą wycieczkę wyprowadzić zdrową i szczęśliwą z miasta. Próbowaliśmy kupić różne rzeczy po drodze i nawet Matsowi udało się kupić dżelabę. Miejsce jest naprawdę godne polecenia. Jeżeli kiedyś będziecie tutaj w Maroku, jeżeli będziecie jeździć po tych okolicach, to bardzo polecam pójść i zobaczyć. Niekoniecznie kupować rzeczy, które tam sprzedają z pierwszej ceny, dlatego że zawsze jest mega zawyżona. Na przykład za dżelabę, którą Mat dzisiaj kupił, powiedzieli mu 500 dirhamów na start, w innym miejscu 3000, a finalnie kupił ją za 150, co i tak jest o 50 więcej niż da się normalnie kupić. Teraz idziemy zjeść takosy. My już sprawdziliśmy to miejsce wczoraj, więc postaram się nagrać jeszcze te takosy dla Was. Są super, były bardzo smaczne i teraz cała ekipa pójdzie tam zamówić, więc idę jeść. Zjedliśmy przepyszne takoski. Ja jak zwykle nie dokończyłam, będę jadła później. A teraz idziemy kupić słodycze i wracamy do panów. Okazuje się, że w Maroku należy targować się nawet o batony. Poszliśmy do tego samego sklepu, w którym byliśmy wczoraj. Kupiliśmy dla wszystkich batoniki. To są takie batoniki jak Bounty, tylko że one są bananowe, więc mają wiórki kokosowe w środku i są bananowe, ale to jest dygresja. I byliśmy wczoraj w tym sklepie i za 3 batoniki zapłaciliśmy 7 dirhamów. A dzisiaj próbował nas pan policzyć 5 dirhamów za jednego batonika i ja do niego mówię, ej, ale wczoraj kupiliśmy 3 i zapłaciliśmy 7. No więc pan powiedział, że one są po 4 za jeden. Kupowaliśmy 8, więc mówię mu, że wciąż 4 razy 8 to nie jest 40. No więc w końcu pan powiedział, no dobra, 32. Więc witamy w Maroku. No, ale w ogóle nie spodziewałem się totalnie tego, że nawet w sklepie spożywczym, fakt, że to są sklepy, które nie mają żadnych cen wywieszonych, że nawet w takim sklepie spożywczym będą próbowali nas policzyć ekstra za coś. No ale widocznie zapłaciliśmy tourist tax, podatek od bycia turystą, ale te batony to jest złoto. Wczoraj je zjedliśmy i dzisiaj kupiliśmy je dla wszystkich, dlatego że są wyjątkowe, naprawdę. Jeżeli jesteście w stanie sobie to wyobrazić, skupić się i wyobrazić. Bounty, ale o smaku banana, ale nadal z tym kokosowym wypełnieniem. Bananauty. Bananauty, niesamowite. Jak będziecie kiedyś w Maroku. Ale jestem zdziwiona, bo podatek od bycia turystą, podatkiem od bycia turystą. Ale kupiliśmy dużo, więc powinniśmy dostać lepszą cenę. Chyba dostaliśmy nawet po targowaniu się gorszą niż wczoraj, czuję. Na pewno. No ale trudno, są dobre. Cóż, są bardzo dobre batony. Nie zbiedniejemy mocno. Wracamy właśnie całą ekipą już na miejsce, do vanów i będziemy chillować. I myślę, że najbardziej wartościową rzeczą w takim podróżowaniu w grupie jest to, że możemy wymieniać się dobrą energią, swoimi umiejętnościami, historiami i pasjami. Jest to dla nas o tyle wyjątkowe, że budując vana myśleliśmy, że van life będzie dla nas głównie podróżami we dwoje, a okazuje się, że najbardziej wartościowe lekcje otrzymujemy z czasu spędzonego właśnie z innymi podróżnikami. Niczego nie żałujemy. Jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to skończył nam się gaz w wanie i no nie ma go już, definitywnie go nie ma. Nie da się nic odpalić. Także od kilku dni smażymy jajka u naszej sąsiadki, więc zabieram was dzisiaj po to, żebyście zrobili to razem ze mną. No, a jak już mamy jajka, to tak naprawdę pozostało zrobić nasze kanapeczki, więc mamy awokado, pomidora, ogórka i paprykę. I oczywiście piękny marokański okrągły chlebek. Obowiązkowym elementem na awokado jest to, czyli tahin, którego się nauczyliśmy jeść bardzo dużo w Meksyku. Chyba nie mówiliśmy o nim w żadnym odcinku jeszcze. Jest to połączenie soli, kwasku cytrynowego i ostrej papryki. Coś, co uwielbiamy w van life'ie, to jest możliwość poznawania nowych ludzi, których nie ma opcji, żebyśmy poznali, gdybyśmy siedzieli w domu. I tak było też teraz, ponieważ w dosyć przypadkowy sposób poznaliśmy tutaj ekipę super ludzi. I uważam, że to jest mega ciekawe, że właśnie w takich sytuacjach bardzo, ale to bardzo dostrzegam to, jak bardzo społecznymi istotami jesteśmy. No bo wiecie, poznajecie ludzi, nie znaliście się w ogóle, jesteście z różnych krajów, ale coś między wami klika
I nagle wszyscy stwierdzają, stwórzmy wioskę. Bądźmy sąsiadami. No ja uważam, że to jest takie mega urocze, że jednak jest w nas taka potrzeba posiadania sąsiadów i otaczania się ludźmi. I wydaje mi się, że w Maroku działa to jeszcze bardziej niż działało, jak byliśmy w Europie. Przynajmniej takie jest nasze doświadczenie. Ponieważ w Europie, no fajnie było spędzać czas z ludźmi, ale wydaje mi się, że tutaj, ze względu na to, że jednak to jest zupełnie inne otoczenie niż to, co znamy z Europy, to jakoś tak połączyliśmy się w tą grupę i mamy taką swoją normalność, która jest troszeczkę inna od tej normalności marokańskiej. To jest w ogóle dosyć zabawne z tą normalnością, bo większość naszej ekipy jest z UK, część jest z Holandii, no i mamy 2 ekipy z Polski, więc nasze normalności w normalnych warunkach to byłyby normalności, które się bardzo od siebie różnią, natomiast tutaj w Maroku są one na tyle zbliżone, że jakoś tak, że czujemy trochę domku, jak z nimi podróżujemy. Także uważam, że jest to bardzo przepiękne doświadczenie, które bardzo doceniamy. Istnieje spora szansa, że będziemy mieli pieska w wanie na dzień lub 2, dlatego że nasz kolega Liam potrzebuje wylecieć z Maroka, żeby przedłużyć swoją wizę, a razem z nim podróżuje jego piesek, czyli jego suczka w sumie, czyli Freja. Freja! Dobry piesek, tak? Dobry piesek. Jak Liam usłyszał, że ja miałem pieska, który był właśnie mieszanką haskiego z czymś innym, to stwierdził, że na pewno rozumiem, o co chodzi, bo jest to pies, który ma niesamowicie dużo energii. A dzisiaj stwierdziłem, że zanim siądę do montażu, to jeszcze pójdę sobie na spacer. Z naszego obozu widać taką górkę, niedużą górkę, ale stwierdziłem, że to będzie idealna forma jeszcze rozruchu dzisiejszego, więc idę z Freją na górę. Dużym plusem podróżowania z ludźmi, którzy mają pieska, jest to, że zawsze można pożyczyć go na spacer, a my niestety nie mamy pieska, a bardzo byśmy chcieli. No ale jak już jesteśmy przy plusach i minusach podróżowania w grupie, to wydaje nam się, że w tym miesiącu wydamy trochę więcej pieniędzy niż miesiąc temu. Zawsze jak się podróżuje z większą ekipą, no to wiadomo, że się częściej wychodzi, częściej się organizuje różne rzeczy i tak dalej, więc troszeczkę kasy więcej zwykle idzie. Ale i tak staramy się oszczędzać, bo jeśli nasze plany na ten rok wypalą, to każda złotówka albo każdy dolar będzie na wagę złota. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku i jeżeli jesteście ciekawi, jakie będą nasze kolejne przygody, to oczywiście zapraszamy do subskrybowania. I jeśli dalej oglądasz, to napisz w komentarzu, czy wolisz podróżować samotnie, czy z grupą. No i na razie. Everyone, come for a photo! Everything changes every which way.